potrzeba filtrowania bądź sortowania wyniku zapytania w zależności od ustawień wybranych przez użytkownika w aplikacji to jedna z sytuacji, kiedy programiści sięgają po dynamiczny kod SQL, Dynamic SQL. W tej krótkiej demonstracji pokażę, jak dynamicznie wskazywać kolumnę bądź kolumny, które mają się pojawić w części where i order by zapytania. Kompletny kod przykładowy, jak zwykle pobierzesz z repozytorium GitHub, link do opisu, link w opisie filmu. Do powtórzenia tych przykładów potrzebujesz tylko przykładowej bazy danych AdventureWorks. Przechodzimy więc do wspomnianej bazy danych i przyjrzyjmy się tego typu przykładowemu zapytaniu. Odczytuję tabelę Production Product, filtruję na podstawie kolumn Color i List Price. Gdyby zaszła potrzeba przekazania do tej instrukcji innego koloru niż czarnego bądź innej ceny, bez problemu możemy to zrobić za pomocą parametrów czy zmiennych. Nie zmienia się konstrukcja całego zapytania. Nie ma tutaj potrzeby użycia kodu dynamicznego, ale dla tego wstępnego, prostego przykładu załóżmy, że chcielibyśmy to zrobić właśnie w taki sposób. Kod dynamiczny budujemy na jeden z dwóch sposobów. Poprzez wywołanie instrukcji exec lub poprzez wywołanie procedury składowanej sp execute SQL. Ta druga metoda będzie przeze mnie zalecana, między innymi ze względu na bezpieczeństwo, SQL injection i wydajność. Ta pierwsza jest często nadużywana w związku z prostotą. Zajmiemy się najpierw więc przykładem użycia exec. Deklaruję tylko kilka zmiennych, z których najważniejsza to ta SQL. Oczywiście nazwa tej zmiennej może być dowolna. Typ danych zazwyczaj to n-varchar max, czyli nie ograniczamy się w zakresie długości tej instrukcji, a właściwie całego wsadu, który będzie tutaj wykonywany. Pamiętajmy bowiem, że kod wykonywany jako kod dynamiczny to nie musi być pojedyncza instrukcja, pojedynczy select. To będzie cały wsad. Do zapytania będę przekazywał kolor i cenę. Przygotowałem więc dwa parametry tego typu. A teraz za pomocą seta przypisuję wartości, kolor czarny, cena 100 i za pomocą kolejnej instrukcji set buduję właśnie zapytanie, odwołując się do kilku kolumn z tabeli Production Product, a tutaj korzystając z konkatenacji wstawiam odpowiedni kolor i cenę. Muszę pamiętać o odpowiednim escape'owaniu tego koloru, inaczej otrzymamy błędy składniowe, i o rzutowaniu ceny na łańcuch znaków, bo inaczej otrzymam błąd związany z niejawną konwersją, z błędem niejawnej konwersji. Zanim to zapytanie będzie wykonane, bo na tym etapie to cały czas tylko łańcuch znaków, wyprintuję sobie tą instrukcję, aby na potrzeby testów, debugowania upewnić się, co tak naprawdę będzie wykonane wtedy, kiedy wykonam exec i do tego execa przekażę właśnie ten łańcuch znaków zawierający kompletny kod SQL i tutaj widzimy wynik execa. Tyle, jeśli chodzi o exec. Przejdźmy do procedury sp execute SQL. Jak już wspomniałem, użycie tej procedury może się wydać bardziej złożone od tego poprzedniego przykładu, ale po kilku ćwiczeniach na pewno nie będzie z tym problemu, a sam kod, który tu otrzymujemy, jest bardziej uporządkowany, czytelny. Dodatkowo zmniejszamy ryzyko ataku SQL injection poprzez parametryzację zapytania. Procedura sp execute SQL przyjmuje dwa parametry. Ja tutaj nazwałem je SQL i params. W dokumentacji ten pierwszy to będzie SQL statement. Nie ma to większego znaczenia. Do parametru SQL, do tej zmiennej SQL przekazuję więc treść zapytania. Jak widać, nie muszę się tu martwić o escape'owanie, o rzutowanie typów danych. W związku z tym, że tym drugim parametrem, params, będzie właśnie deklaracja parametrów wraz z typami danych.
Opcjonalnie mogę też przypisać wartości domyślne, ale jak pokażę w kolejnym przykładzie, to nie jest niezbędne. Najważniejsze jest tutaj zdefiniowanie listy parametrów i ich typów danych. No i właściwie to tyle. Przekazuję te dwa parametry SQL i params do procedury ESP execute SQL, a w ramach tej procedury, w związku z tym, że mam tu już przypisane wartości black i 100, to nie muszę tego robić w tym miejscu, w wyniku tej procedury otrzymuję wykonane zapytanie, w którym odpowiednio color i list price to te dwie wartości. Alternatywnie, jak wspomniałem, możemy w params pominąć przypisywanie tych domyślnych wartości. W końcu one będą przekazane w aplikacji poprzez jakieś zmienne. Określam w params tylko nazwy parametrów i typy danych. A potem w wywołaniu, tu gdzie pojawia się SP execute SQL, pierwszy parametr to treść instrukcji SQL, drugi params, deklaracja parametrów i kolejnymi parametrami będą zmienne zawierające kolor i cenę. Jeszcze inny sposób na wywołanie tego przykładu to przekazanie do SP execute SQL treści instrukcji select bez potrzeby korzystania ze zmiennej SQL. W tym przypadku jednak należy pamiętać, aby poprzedzić tą instrukcję literą N, jak national, aby ten przekazany łańcuch znaków koniecznie był Unicodem, N-varcharem, bo inaczej otrzymamy błąd w wyniku wykonania SP execute SQL. Może zademonstruję to. Oczywiście każdy z tych przykładów, które teraz pokazuję, 3-4 różne sposoby wywołania daje nam ten sam efekt. No chyba że zapomnę o tej N-ce. Ten problem wcześniej nie występował, dlatego że ta zmienna select, którą tutaj przekazywałem, to był N-varchar. Jeszcze inny sposób wywołania. Zmienna select to treść zapytania, to się właściwie nie zmienia. W params przekazuję listę parametrów wraz z typami danych i dopiero wywołując SP execute SQL, wywołując tą instrukcję, przekazując parametry, przypisuję tutaj kolor i cenę. Wynik dokładnie taki sam jak powyżej. Dochodzimy w końcu do przykładu zapytania dynamicznie sortującego dane. Załóżmy, że w zależności od klikniętej przez użytkownika opcji w aplikacji chcemy zobaczyć dane posortowane według nazwy, koloru, rozmiaru i dodatkowo ta kolejność ma być rosnąca albo być może malejąca. Na wszystkie tego typu zmiany daje nam możliwość interfejs. I teraz jak to zakodować po stronie SQL-a, chociażby w jakiejś procedurze składowanej. Najpierw zademonstruję, że ten efekt możemy uzyskać bez użycia jakiegokolwiek dynamicznego SQL-a, za to używając konstrukcji case w części order by zapytania. Czyli jeżeli wartość tego parametru sort column to name, wówczas przekaż do order by name. Jeżeli wartość sort column to color. Jeżeli rozmiar size, to będziemy sortować według rozmiaru. Bardzo ważne, że w tym przykładzie nie przekazujemy tego stringa, tej wartości bezpośrednio, czyli tego, co wpisał być może użytkownik. No i koniecznie to musi być efekt, niekoniecznie to musi być wartość wygenerowana, przekazana przez aplikację. Ale ze względu na bezpieczeństwo nie przekazujemy tego łańcucha znaków, nie wklejamy w zapytaniu, a jedynie porównujemy, czy ten sort column to name, color, size, list price i tutaj mamy stałe wartości, które określają nazwy kolumn. Wspomniałem jeszcze wcześniej, że użytkownik będzie mógł określić porządek sortowania. Ten przykład zademonstruje, wyświetli te dane posortowane według rozmiaru, jak widać, ale w kolejności rosnącej, czyli na początku mamy te wszystkie produkty, które nie mają przypisanego rozmiaru, a potem dopiero 38, 40 i tak dalej. W tym kolejnym przykładzie dodałem więc parametr zmienną is descending. Czy ta kolejność ma być malejąca? Domyślnie, jak widać, nie. Domyślnie tą kolumną, po której sortujemy, będzie nazwa i kolejność ma nie być malejąca, czyli ma być rosnąca. W tym przypadku przykład będzie nieco bardziej rozbudowany,
bo muszę w każdym z przypadków badać zarówno czy sort column, czy ta kolumna, po której sortujemy, to chociażby nazwa i czy kolejność ma być malejąca, czy też rosnąca. A więc rozbijam każdy z tych przykładów na dwa odrębne case'y. Każdą z tych kolumn, które tutaj mogą się pojawić. Wykonując tą instrukcję, otrzymamy dane posortowane według nazwy, jak widać, malejąco. Znając już przykłady stosowania tego kodu dynamicznego z poprzedniej demonstracji wprowadzającej w tym filmie, prawdopodobnie tego typu kod może wydać się bardziej czytelny niż to powyższe stosowanie case'a w order by. Wystarczy, że przypiszę do zmiennej SQL tą podstawową część zapytania, a następnie sprawdzając, jaka jest wartość sort column i dodatkowo jaka jest wartość zmiennej isDest, dopisuję odpowiednio order by z odpowiednią kolumną. I oczywiście dest bądź asts. Również i w tym przypadku nie przekazuję bezpośrednio, nie wklejam do zapytania, używając konkatenacji, tego, co przyszło z aplikacji, czyli tej wartości, tak? Jedynie dlatego, że już wstępnie sprawdzam, weryfikuję, czy ona się mieści w tym zbiorze i tylko wtedy zostaje ta kolumna tu wklejona, zaraz po order by. Wynik tak przygotowanego zapytania możemy sobie wyświetlić za pomocą printa, bądź wykonać za pomocą execa. Jeszcze niżej, jak wykonać taki kod, posługując się sp execute SQL, a nie exec. A teraz filtrowanie danych. Czyli zakładamy, że w zależności od opcji klikniętej w aplikacji przez użytkownika dane mają być nie tyle posortowane, co odfiltrowane. Jakaś taka rozbudowana wyszukiwarka, która prezentuje produkty według koloru, rozmiaru, ceny. Właściwie możemy przyjąć, że w tym zapytaniu powinna się znaleźć również kombinacja różnych kolumn, prawda? Bo być może w tej rozbudowanej wyszukiwarce użytkownik określił, że interesują go produkty koloru czarnego i rozmiaru L i dodatkowo o jakiejś konkretnej cenie. W tym przypadku więc przygotuję więcej parametrów, nie tylko na kolor, ale też na rozmiar, cenę, identyfikator produktu, jeżeli interesuje użytkownika konkretny produkt, no i dwie znajome zmienne na treść zapytania i parametry. W moim przykładzie chcę wyświetlić produkty koloru czarnego i przypisane do rozmiaru L. To będzie ta baza zapytania. Jak widać, przypisuję do zmiennej SQL podstawową część zapytania, dodając jeszcze warunek filtrujący, zawsze zwracający prawdę, 1 równa się 1. To po to, żebym w kolejnych częściach mógł każdy ten kolejny warunek dynamicznie doklejany rozpoczynać od enda, bo w tej bazie naszego zapytania już pojawia się where, tak? Nie muszę doklejać tego where'a i nie muszę sprawdzać, czy tu się powinien end pojawić, czy nie, czy to jest pierwszy warunek filtrujący, czy kolejny. Zawsze w każdym z tych przypadków to będą kolejne warunki filtrujące, bo już jeden w zapytaniu się pojawia, który oczywiście nie obniża wydajności tego zapytania w żaden sposób, bo zawsze jest spełniony. Te znaki w tym miejscu wklejam tylko wyłącznie po to, aby zapytanie było lepiej sformatowane, czyli wtedy, kiedy je wyprintuję, to żeby było dla mnie bardziej czytelne, oczywiście mógłbym tą część pominąć, dodając jedynie jakiś znak spacji. Czyli do tej bazy doklejam w zależności od tego, czy kolor jest określony. Jeżeli tak, jeżeli ktoś przypisał coś do zmiennej kolor, to do istniejącej instrukcji SQL dodaję and color równa się kolor. Jeżeli rozmiar jest określony, ta zmienna nie jest nulem, no to doklejam również and size równa się size. Analogicznie dla ceny, identyfikatora produktu. Dodatkowo doklejam jeszcze dla każdego wywołania option recompile, aby zapytanie zostało zrekompilowane przy każdym wywołaniu.
Wyświetlam na początek, zaznaczyłem do print włącznie, a więc bez wykonywania tego zapytania jedynie wyświetliłem taką postać, jaka trafi do procedury SP execute SQL, w której, jak pamiętamy, muszę jeszcze poza treścią zapytania przekazać listę parametrów. Lista parametrów, czyli nazwę i typ danych. Nazwę i typ danych są 4 takie parametry, ale oczywiście ja przekazałem do zapytania z tych 4 tylko 2. Kolor i cenę. W związku z tym w odpowiednim miejscu tu zostanie przypisana wartość. Zaznaczam cały ten kod i wykonuję, otrzymując w wyniku produkty koloru czarnego przypisane do rozmiaru L. Podobał Ci się ten film? Daj proszę łapkę w górę. Jeżeli chcesz dowiedzieć się pierwszy, jak tylko pojawią się kolejne tutoriale, kolejne filmy w ramach tego kanału, proszę włącz subskrypcję kanału dodatkowo. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.